Cześć, z tej strony Marcin Rudnicki z joomla-guru.pl. W dzisiejszym wideo pokażę Ci, jak w najprostszy sposób można zainstalować Joomla 4. Użyjemy do tego hostingu oczywiście, bo to rzecz naturalna. Nie będziemy się na początek bawić w serwery, czy to na Linuxie, czy to na Windowsie. Po prostu zwykły hosting i cPanel, który jest najpowszechniejszym panelem, który jest dostępny tak naprawdę do obsługi hostingów. Dodatkowo wykorzystamy sobie tutaj Softokolusa. To jest taki program, który pozwala zainstalować nam różne aplikacje na naszym serwerze w bardzo uproszczony sposób. Ma to swoje oczywiście zalety, jak i wady. Dowiesz się też, jakie są potrzebne wymagania do tego, żeby zainstalować Joomla 4, bo to też nie jest tak, że wykupując hosting po prostu już jest zainstalowane. Nie, czasami trzeba wejść trochę głębiej w bebechy i w konfigurację, aby po prostu ustawić pewne zmienne, pewne ustawienia, załóżmy PHP, aby ta Joomla 4 działała poprawnie. W międzyczasie oczywiście zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału i kliknięcia w dzwonek, aby Ci przychodziły powiadomienia. Jeśli nie klikniesz w dzwonek, to niestety prawdopodobnie ominiecie wideo, bo YouTube nie wysyła tych powiadomień. Zachęcam też do zapisania się na newsletter, aby Ci przychodziło raz w miesiącu, maksymalnie 2 wiadomości ode mnie, co się dzieje w świecie Joomla. A jeśli byłbyś ciekawszy, żeby poszerzyć swoją wiedzę i nauczyć się, jak zainstalować Joomla 4 na cPanelu, DirectAdminie, czy testowo w swoim środowisku deweloperskim, na przykład na Windowsie, no to zapisz się do szkoły.joomla-guru.pl. Tam pewnie pojawi się jakieś wideo właśnie w tym temacie. Także zapraszam, żeby się tam zapisać. A teraz Cię zapraszam do lekcji demonstracyjnej. A więc witam Cię w części demonstracyjnej i zaczniemy sobie od wymagań, jakie są niezbędne dla Joomla 4. Mianowicie PHP 8.0 albo 8.1 dobrze by było już mieć na serwerze. Minimalna jest 7.2.5, ale tam już wsparcie wyszło, także nie warto interesować się mniejszym w tym momencie, jak nagrywam to wideo, jak 7.4. Ale 7.4 pod koniec roku też kończy swoje wsparcie i już należałoby myśleć po prostu o wyższej wersji, także ja rekomenduję minimalną wersję 8.0, a jeśli na Twoim serwerze jest dostępna wersja 8.1 i instalujesz czystą wersję Joomla 4, czyli w sensie nie instalujesz żadnych dodatków, to możesz śmiało zacząć od 8.1, a jeśli wystąpiłyby jakieś problemy z rozszerzeniami, modułami, jakimiś pluginami, choć podejrzewam, że to będzie nikły procent, to wtedy zmieniasz sobie na 8.0, bo wszelkie rozszerzenia, moduły, pluginy, dodatki są już po prostu pisane pod wersję 8.0 czy 8.1. Baza danych MySQL 5.6 albo odpowiednik MariaDB, im wyższa wersja, tym oczywiście lepiej. Wspierane serwery Apache, Nginx i Microsoft IIS. Microsoft IIS jest wersją niszową, także, ale jakby ktoś chciał, to na pewno Joomla 4 się też zainstaluje. Przejdźmy sobie teraz do cPanelu. cPanel generalnie na hostingach wygląda bardzo podobnie, czasami skórki są po prostu inne, ale opcje są takie same. Przejdziemy sobie do ustawień PHP. Wybór wersji PHP, ustawienia PHP, może się to nazywać bardzo podobnie. W tym momencie mam tutaj ustawioną wersję 7.4, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić załóżmy 8.0 czy 8.1. Weźmiemy sobie 8.1, ja tutaj sobie ustawię jako bieżącą. Tak, mamy ustawioną wersję 8.0 jako bieżącą i sprawdźmy sobie, czy mamy tutaj wszelkie rzeczy pozaznaczane, które nas w zasadzie interesują. Warto jest zaznaczyć ACPU, jak i Opcache, będzie nasza strona działała szybciej. Z tego co widzę, to tutaj domyślnie jest wszystko już tak, jak powinno być, ale przejdźmy sobie jeszcze do opcji, które warto przejrzeć. Tak, i tutaj w zależności od serwera, jego szybkości i tak dalej, różne rzeczy można sobie poustawiać. To tak w skrócie, bo w zasadzie zajmujemy się instalacją Joomla, a nie optymalizacją serwera pod instalację Joomla, tak? Maksymalny czas 90 sekund jest wystarczający. Jeśli ktoś ma wolniejszy serwer, może tą wartość zmniejszyć. Zwiększyć. Maksymalne zmienne 5000 to jest wystarczająco.
To tutaj możemy jeszcze zmienić. Możemy sobie maksymalną wartość dla pamięci, dla wykonywania skryptów zwiększyć w zależności od tego, ile posiadacie na serwerze, to tyle możecie sobie ustawić. W tym momencie tu jest 512 i ja mam maksymalną wartość. Dodatkowo maksymalnie przesyłanie plików w postach, jak i uploadowanie plików. W tym momencie 32 MB to jest aż nadto, żeby zainstalować wszelkie rozszerzenia, moduły, dodatki. Nawet jeśli byście ustawili 16 MB, to jest to wystarczająco. Po prostu ta wartość wynika z tego, że ja potrzebuję czego innego, a każdy z Was potrzebuje czegoś innego. Wartości tak naprawdę maksymalne 16 MB w zupełności wystarczają. Chyba że uploadujecie jakieś naprawdę wielkie PDF-y, czy jakieś spakowane rzeczy w zipie na przykład, no to wtedy albo ustawiacie sobie wyższą wartość, albo robicie to po prostu poprzez protokół FTP. OK. Wracamy sobie do naszego głównego widoku cPanelu. Dobrze. I tutaj sobie przechodzimy już w zasadzie do magicznego Sophoclusa App Installera. Można tutaj sobie wybrać stąd, ale jeszcze mam tutaj taką... Albo wybrać sobie stąd, albo po prostu zainstalować Sophoclus App Installer. Jest to samo, po prostu tylko otwiera nam się dodatkowe okno, z którego w tym momencie sobie skorzystamy. Tak, i mamy tutaj Joomla. Klikamy sobie po prostu na instaluj. No i to jest Sophoclus i trzeba tutaj zwrócić uwagę, że możecie mieć różne wersje w zależności od tego, jak Was hosting szybko aktualizuje tą aplikację do obsługi innych aplikacji. Trochę masło maślane, ale tak to bywa. Zapomnijcie zupełnie o 2.5.28, to jest w ogóle zbrodnia, że jeszcze to istnieje i można to z tego po prostu skorzystać. 3.10.10 w zasadzie ja już nie rekomenduję, bo nie widzę sensu, żeby instalować, skoro w przyszłym roku w sierpniu kończy się wsparcie bezpieczeństwa i nie będzie aktualizowana ta gałąź. Oczywiście wybieramy sobie wersję 4.1.5, tak. Ja w tym momencie sobie wybiorę tutaj domenę, która mnie interesuje. Niech sobie będzie w katalogu Joomla 4. Demo Joomla Guru. Nie przejmujcie się tymi nazwami, bo one są po prostu źle przetłumaczone. To jest opis. No i oczywiście tutaj mamy nazwę użytkownika. W żadnym wypadku nie ustawiamy admin, z tego względu, że admin jest najczęściej atakowanym loginem i same boty będą po prostu próbowały wyciągnąć hasło metodą brutal force, dopasowując po prostu kolejno hasła, aż się po prostu nam włamią. Demo Joomla 4. Hasło administratora. Nie będę oryginalny. Mam nadzieję, że zapamiętam. To sobie może zostać. Tu czegoś takiego nie może być, bo tam po prostu nie ma maila takiego. Wy sobie uzupełniacie po prostu swoim mailem, czasami nie moim, bo wszystkie dane przyjdą na mojego maila i wtedy będę mógł się zalogować na wasze strony. Ale chyba tego byście nie chcieli. Wybieramy język polski, tu mamy jeszcze opcje zaawansowane, czyli baza danych, prefiks, wyłączyć powiadomienia o aktualizacji oczywiście nie wyłączamy, no i tutaj to oprogramowanie nam zezwala na automatyczne aktualizacje. Zatrzymajmy się tutaj na chwilkę, bo tutaj różnie może być. Czasami warto mieć tą opcję, jeśli używam tego oprogramowania, włączoną, ale to tak naprawdę ja tego osobiście nie rekomenduję, bo na różnych hostingach to różnie się odbywa. Czasami bywa tak, że nam się coś zaktualizuje, coś jest niepoprawnie, przestaje nam coś działać, jest więcej nerwów niż jest z tego pożytku, a zaktualizować sobie możemy sami. A następne wideo, które przygotowałem, jest właśnie o tym, jak aktualizować Joomla 4, także w zupełności dowiecie się w następnym odcinku, w następnym wideo, jak to po prostu robić. I tutaj w zasadzie nic więcej nie trzeba robić, klikamy zwyczajnie na instaluj. Co się dzieje?
No po prostu Joomla jest w tym momencie automagicznie instalowana, wszelkie bazy danych są tworzone, pliki są kopiowane i wszystko jest skonfigurowane tak, żeby to już na starcie po prostu działało. Minusem instalacji takiej czasami jest tak, że są problemy z prawami dostępu, a przynajmniej tak kiedyś było. To jest taka najprostsza metoda, dlatego ją Wam pokazuję. Czy ja ją rekomenduję? W zależności, tak jak mówię, od hostingu. Jeśli hosting poprawnie to wszystko skonfigurował i prawa dostępu do plików, folderów są ok, nic się w zasadzie nie powinno dziać. A jeśli coś by się działo, no to znakiem tego, że niestety ta metoda nie jest metodą najlepszą na Twoim hostingu i czasami trzeba po prostu zainstalować wszystko manualnie, czyli stworzyć bazę danych, wgrać pliki ręcznie na FTP i po prostu przejść przez całą instalację Joomla 4 ręcznie, którą też Wam pokażę w najbliższym odcinku, który ukaże się albo w szkole, albo będzie po prostu dostępny na YouTubie. Także śledźcie kanał, jak i szkołę, tak? Mamy tutaj dwa adresy. Jeden prowadzi do dostępu do naszej strony, a drugi prowadzi do naszego panelu administracyjnego. Otworzymy sobie obydwa. Mamy Cassiopeię i mamy tutaj od razu, jesteśmy zalogowani do panelu administracyjnego Joomla 4. Joomla jest aktualna, rozszerzenia są aktualne, bo to jest zwykła po prostu instalacja, tak? I już możemy w zasadzie korzystać z naszej Joomli poprzez instalację Sophocolu Lusa. Nie mogli tej nazwy wymyślić jakiejś prostszej, nie? Tylko taka skomplikowana. I tak to generalnie wygląda w najprostszy sposób. Tam wszędzie, gdzie mamy cPanel, możemy sobie zainstalować. Przypomnę jeszcze raz, jakie są zalety. Zalety są takie, że w zasadzie konfiguracja nas nie interesuje. Ustawiamy sobie po prostu domenę, jaki ma być protokół, nazwę użytkownika, hasło, e-mail i to jest w zasadzie tyle. I Joomla 4 nam się zwyczajnie instaluje na naszym hostingu, tak? Druga rzecz, czyli minusy, to jest takie, że jeśli hosting dobrze nie zadbał o skonfigurowanie tego Sophocolusa, to istnieje prawdopodobieństwo, że niestety, ale będą jakieś występowały problemy, na przykład przy instalacji rozszerzeń, albo coś nie będzie działać poprawnie, bo gdzieś w folderach będzie brakowało poprawnych ustawień i dostępów do tych folderów i plików. Tak zazwyczaj jest. Ja to mówię oczywiście z doświadczenia. Być może teraz już jest ok. Warto spróbować, jeśli ktoś nie ma doświadczenia, jest całkiem zielony, a jeśli nie, to po prostu poczeka na kolejne wideo, gdzie będę pokazywał krok po kroku, jak stworzyć bazę danych, jak wgrać na serwer te nasze pliki poprzez FTP i połączyć się i zrobić wszystko manualnie, tak jak należy. I też to będzie dobry sposób, będzie po prostu dużo dłuższy, ale będziemy mieć nad wszystkim po prostu kontrolę. Jeśli chodzi o lekcję demo, to by było na tyle, bo ona i tak już jest w miarę długa. Tyle i zachęcam Cię do pozostania chwileczkę dłużej, aby wysłuchać podsumowania. Witam Cię już po lekcji demonstracyjnej. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak zainstalować Joomla 4 poprzez cPanel i poprzez Sophocolusa. I wiesz oczywiście, jakie są tego plusy i minusy, a jeśli jesteś ciekawszy, jak zainstalować inaczej Joomla 4, no to oczywiście szkoła joomlaguru.pl, tam się pojawią wideo, które będą dotyczyć właśnie tego tematu, który będzie lekko rozszerzony. Generalnie, jeśli jesteś ciekawa, co pojawiło się w Joomla 4, no to zachęcam Cię do obejrzenia materiału, które przygotowałem jakiś czas temu i tam są wszelkie nowości, które pojawiły się w Joomla 4, w Joomla 4.1, a za niedługo pojawia się Joomla 4.2 i też za moment się pojawi też materiał, co nowego nas czeka w Joomla 4.2. Jeśli by się zdarzyło tak, że masz jakieś problemy z instalacją Joomla 4 poprzez ten sposób, który ja Ci teraz pokazałem, no to zapraszam Cię do zostawienia komentarza. Być może będę znał rozwiązanie i odpowiem na ten Twój komentarz. Generalnie na wszystkie odpowiadam, także jeśli są jakieś problemy, no to śmiało komentujcie, ja odpowiem. Na ten moment dziękuję Ci bardzo za uwagę. Przypominam oczywiście o subskrybowaniu tego kanału, jak i kliknięcia w dzwonek. Newsletter jest też poniżej. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Prowadzący to Marcin Rowiński, czyli ja z joomlaguru.pl i zapraszam Cię już do kolejnych wideo, które pojawią się oczywiście niebawem zarówno w szkole Joomla Guru, jak i na YouTubie. Cześć!